26 kwietnia 2014, dzień pierwszy. Wybudzone po zimowym śnie motocykle ruszyły w pierwszą poważną, tegoroczną trasę z lekkim kilkugodzinnym opóźnieniem. Pogoda prognozowana na dzisiejszy przejazd nie była optymistyczna. Przygotowani na przyjęcie ton wody z nieba, z lekkim politowaniem patrzyliśmy na Wojtka ubierającego się w kombinezon w strugach deszczu już w Lublinie. W Annopolu przystanęliśmy rozprostować kości. Mocno zaniepokoiły nas bardzo wysokie obroty biegu jałowego w imbryku. Kilka kluczy, kilka odkręconych śrubek i zdjęty zbiornik paliwa pozwoliły wyeliminować usterkę. Drugie tankowanie do pełna pozwoliło dojechać do Chyżnego, gdzie w końcu przestało padać. Słońce chyliło się ku zachodowi, dlatego postanowiliśmy skrócić dzisiejszą trasę. Aby nie ścigać się z czasem, zaniechaliśmy planowanego dotarcia do Bratysławy. W ten sposób wylądowaliśmy w Demianowej u Rudiego, zaprzyjaźnionego Słowaka. 27 kwietnia 2014, dzień drugi. Dzisiejszego dnia mieliśmy w planie podbić dwie stolice. Rozpogodziło się, zanim dotarliśmy do pierwszej z nich, Bratysławy. W pełnym słońcu przejechaliśmy przez Stare Miasto, aby dotrzeć pod zamek i budynek parlamentu. Z wzgórza zamkowego rozpościerał się niezapomniany widok na piękny modry Dunaj i ogromne blokowisko z 1000 austriackich wiatraków w tle. Zakup winietek pozwolił nam przedostać się autostradowym tempem do Wiednia. Zatrzymaliśmy się w centrum przy fontannie, gdzie usłyszeliśmy sowieckie melodie przygrywane na akordeonie. Dzień zakończyliśmy szybkim przelotem na kemping do Graz, gdzie na rozstawione już namioty spadł deszcz. 28 kwietnia 2014, dzień trzeci. Nareszcie zjechaliśmy z autostrad. Smród sprzęgieł i hamulców przywitał nas w słoweńskich górach, które skrywają w sobie m.in. kompleks skoczni narciarskich w Planicy. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy będąc dosłownie kilka kilometrów od granicy z Italią, nie pojechali zaczerpnąć tamtejszego powietrza. Wyruszyliśmy w drogę w kierunku Chorwacji, robiąc krótką obiadową przerwę w stolicy Słowenii, Ljubljanie. Szybko zmieniając wysokość nad poziomem morza, wylądowaliśmy w punkcie zero. Obóz rozbiliśmy kilka metrów od Adriatyku. Posileni owocami morza i lokalnym winem, siedzieliśmy na skale mocząc nogi w słonej wodzie, pisząc ten dziennik. 29 kwietnia 2014, dzień czwarty. Od pierwszego kilometra trasy opony nareszcie zaczęły intensywnie pracować. Po 2 godzinach jazdy od przechyłu do przechyłu dojechaliśmy do przeprawy promowej. Prom zabrał nas prosto na Marsa, którym była wyspa Pag. Krajobraz jej wschodniej części to biała skała bez jakiejkolwiek roślinności. Uciekając przed deszczem, skorzystaliśmy z autostrady, aby dotrzeć na kwaterę do miejscowości Żaborić. Spotkaliśmy tu grupę studentów z lotniczego miasta. 30 kwietnia 2014, dzień piąty. Od rana naginamy na krawędziach opon. Południowe wybrzeże Chorwacji nie pozwala skupić się na pokonywaniu zakrętów. Przydałaby się dodatkowa para oczu, aby podziwiać krajobraz. Od wybrzeża oddaliliśmy się tylko na 30 km przejazdu kanionem rzeki Cetina celem ominięcia osuwiska skalnego, które zablokowało przejazd. Tym sposobem dotarliśmy do Riviery Makarskiej, a potem do pięknego Dubrownika. Miasto leży na zboczu, a połowa staromiejskich uliczek to schody. Krótką przerwę na posiłek zrobiliśmy w Bośni i Hercegowinie, która na krótkim odcinku wybrzeża dzieli terytorium Chorwacji. Na przejściu granicznym z kolejnym krajem nareszcie otrzymaliśmy pieczątki w paszportach. Wjechaliśmy do Czarnogóry. To, co zobaczyliśmy w Zatoce Kotorskiej, nie da się opisać słowami. Trzeba odwiedzić to miejsce, aby ujrzeć niewyobrażalne twory natury.
Ogromne, strome góry wcinają się do morza niczym norweskie fiordy. Ostatnią godzinę jazdy pokonaliśmy na 3 motocykle. Spotkaliśmy rodaków z Krakowa, z którymi wspólnie zatrzymaliśmy się na nocleg w Kotorze. 1 maja 2014, dzień 6. Po upojnej nocy dzień rozpoczął się szybką ewakuacją spowodowaną gościnnością właścicielki pensjonatu. Po niespełna 30 minutach byliśmy już w trasie. Używając 2 pierwszych biegów spięliśmy się na wysokość 1200 metrów nad poziomem morza. Zmierzając w głąb Montenegro widzieliśmy liczne ślady wojny i mrocznie wyglądające opuszczone wioski. Dzisiaj zaliczyliśmy pierwszą wywrotkę motocykla. Na jednym z postojów Zuzia Wojtka niespodziewanie postanowiła się położyć. Życzliwi Holendrzy z przejeżdżającego kampera poinformowali nas, że droga prowadząca przez Park Narodowy Durmitor jest nieprzejezdna z powodu zalegającego śniegu. Musieliśmy to sprawdzić. Na wysokości 1800 metrów nad poziomem morza śniegu na drodze było po pas. Zawróciliśmy, aby 300 metrów niżej przenocować u górali. Wieczór spędziliśmy przy kominku, ugoszczeni posiłkiem z jagnięciny i lokalnym piwem. 2 maja 2014, dzień 7. Wczesnym rankiem po śniadaniu cofnęliśmy się kilkadziesiąt kilometrów, aby objechać nieprzejezdne góry. Sekwencja niezliczonych zakrętów prowadzących m.in. przez kanion rzeki Tary, liczący nawet 1300 metrów głębokości, oraz most znany z filmu Komandosi z Naworony doprowadziła nas do granicy z Serbią. Przenieśliśmy się z krainy golfów dwójek do ojczyzny Zastawy i Jugo. Zaczęła się kilkusetkilometrowa droga przez mękę. Wyrwa, dziura, łączenie asfaltu, łata na łacie, pęknięcie, piach, żwir, kawałki skał i strumienie płynące w poprzek drogi to tutejsza rzeczywistość. Na zakończenie dnia udaliśmy się na małą przejażdżkę ponoszących jeszcze ślady bombardowania ulicach Belgradu. Trzeci maja 2014, dzień 8. Z samego rana, podczas serwisu łańcuchów, okazało się, że klucz 17 jednak się przydaje. Około 20 minut zajęło nam, zanim go znaleźliśmy i pożyczyliśmy. Przez większość dnia skrzynie pracowały na 6. biegu, a opony odprowadzały wodę. Wjazd do Unii Europejskiej zajął nam tylko 1,5 godziny, bo sprytnie ominęliśmy kolejkę do odprawy paszportowej. Z węgierskiej autostrady zjechaliśmy tylko do Budapesztu, aby zobaczyć stolicę. Słowacja przywitała nas bardzo niską temperaturą i silnym bocznym wiatrem. Zgodnie z planem, po pokonaniu około 650 km wylądowaliśmy w Koszycach w ciepłym bungalowie. 4 maja 2014, dzień 9. Przez całą noc drewniany domek trzeszczał, uderzany mocnymi podmuchami. Po przebudzeniu i wyjrzeniu przez okno wcale nie mieliśmy chęci wyruszać w dalszą drogę. Zdecydowaliśmy się jednak i odpowiednio ubrani udaliśmy się w stronę Polski. Na autostradzie do Preszowa motocykle kilkukrotnie zmieniały niekontrolowanie pas ruchu. Często przez kilkadziesiąt metrów ciężko było na niego wrócić. Zbliżyliśmy się do granicy, gdzie temperatura powietrza znacznie się obniżyła i zaczął padać deszcz. Termometry wskazywały 3 stopnie Celsjusza, co w tych warunkach dawało odczucie dużego mrozu. Na szczęście w okolicach Rzeszowa pojawiło się słońce. Wraz z nim podróżowaliśmy do końca. Podsumowując, odwiedziliśmy 9 krajów,
i przemierzyliśmy 3970 km. Pokonaliśmy niezliczone zakręty, które skonsumowały bieżnik z bocznych części tylnych opon. Zobaczyliśmy wiele niesamowitych miejsc, poznaliśmy bałkańską kulturę, nabyliśmy kolejne cenne doświadczenia oraz przeżyliśmy liczne przygody, które niejednokrotnie będziemy wspominać.